17 lat temu, a ten samochód, który będziemy dzisiaj Państwu prezentować, to jego trzecia generacja. Tytułem kompromisu miejsca z tyłu siadłem. Range Rover Sport, kiedyś naprawdę ciosany ostro bryła, taka wiecie, ścięta z każdej strony, teraz kompletnie coś innego. Nowa generacja kompletnie zarzuca ten cały poprzednią stylizację. Tutaj jednak widać nawiązania do tej poprzedniej generacji, ale wszystko zostało bardzo mocno zaoblone. Popatrzcie na ten wysoko podciągnięty oczywiście przód. Ten element, na który tablica się tutaj pojawi, też zostało to wszystko mocno podciągnięte, wypionowane, a także i dosyć mocno zaoblone. Także zostały reflektory dosyć mocno zwężone, a także i oczywiście są tak jak były w technologii Pixar Laser LED. Więc tutaj naprawdę sporo jest gdzieś takich drobnych zmian, ale istotnych. Największą właśnie istotną zmianą to jest właśnie to, że ten samochód został dosyć mocno zaoblony, a także i został także postawiony tym razem na 23-calowych kołach, więc tak, nowy Range Rover Sport robi konkretne wrażenie też swoim felungiem, który ma prawie 23 cale. 23-inch alloy wheels. A coś się zmieniło pod maską Range Rovera? Trochę zmian jednak jest, ale nie zmieniło się to, że nadal maska oczywiście jest duża, wielka, niczym od konkretnego jachtu. Co do silników, mamy tutaj sporą dosyć zmianę, bo oczywiście pozostały nadal silniki diesla. Co ciekawe, 200, 250 i 300 koni macie możliwość wybrania w dieslu. Macie także dwie jednostki hybrydowe, oczywiście plug-in, które oczywiście na zasięgu elektrycznym mają okolice 40-50 km, a także macie silnik sześciocylindrowy, tak, to jest ten znany, słynny sześciocylindrowy silnik, który dostał miękką hybrydę i jest takim najlepszym i najciekawszym motorem co do Range Rovera. Troszeczkę żałuję, bo jednak 5-litrowa V8, którą mieliśmy okazję wcześniej testować, czyli silnik Ingenium, został już wycofany z najnowszego Range Rovera Sporta, zastąpiony jest jednak silnikiem 4.4 V8 o mocy podobnej, bo 510 koni, ale jest to już silnik konstrukcji BMW, a nie tak jak wcześniej JLR-a. Więc tutaj mamy parę zmian, ale nie zmienia to faktu, że mamy od 200 koni prawie aż po 510 koni dostępnych w Range Roverze, który oczywiście nie zatracił swojego charakteru i napęd 4x4 nadal posiada. Range Rover Sport oczywiście także zmienił się dosyć mocno w środku. Szczerze powiedziawszy, tu jest największa rewolucja względem tego, co mieliśmy okazję już testować. Mamy bardzo ciekawą wersję, bo po pierwsze mamy wersję z jasnym środkiem. Kompletnie kierownica także się zmieniła, jest inny jej wzór, ale pozostało to wyciągnięcie kierownicy, która także było w poprzedniku. Mamy nadal te zimne łopatki, które zostały jakościowo o wiele lepiej poprawione, bo już tak nie klekoczą jak w poprzedniku. Oczywiście słynny kapitański podłokietnik jest, a także i fotele są poprawione. Poprawione są po pierwsze dlatego, że mają 22 kierunki oczywiście regulacji, a także są niesamowicie miękkie, bo takich miękkich foteli jeszcze chyba w Range Roverze nie było. Dodatkowo te zagłówki, które już w poprzedniku były mięciutkie, ale tutaj są jeszcze lepsze. Co ciekawe, zastosowano w nich także system nagłośnienia, żeby oczywiście spotęgować wrażenie tego systemu dźwiękowego Meridian Surround, który tutaj jest oczywiście zastosowany i to naprawdę tutaj robi wrażenie. Zmieniło też się sporo tutaj wewnątrz, bo oczywiście do Land Rovera przywędrował ten system PV Pro, o którym Wam już wspominałem, na przykład w przypadku Jaguara F-Pace'a SVR, którego mieliśmy niedawno. Tu mamy kompletnie nowoczesny system z tym zakrzywionym tabletem, który wygląda po prostu świetnie i działa też naprawdę płynnie. Co prawda widać na premierze ciężko go uruchomić, ze względu na to, że pewnie nie mamy kluczyka Key Not Detected, prawda? Więc tutaj naprawdę sporo się zmieniło. Materiały pozostały nadal na takiej samej świetnej jakości jak to było, bo skóry jest tutaj naprawdę dużo i tutaj na desce rozdzielczej na górze także też. Mamy, widzę, też wyświetlacz head-up display, którego w naszym egzemplarzu R Sporta wtedy nie było, więc tutaj jakaś malutka zmiana. A także tu mamy zmienione całą tą centralną część, jednak pozostał Land Rover z tymi swoimi słynnymi pokrętłami, które tutaj są do wentylacji czy do podgrzewania foteli, a także gałeczka została minimalnie troszeczkę zmieniona i dodatkowo sporo powędrowało materiału przyjemnego, a także takiego Forged Carbon, który możecie sobie tutaj zobaczyć na boczku drzwiowym i tutaj naprawdę jest luksusowo, jak to przystało oczywiście na Range Rovera.
Jest także bardzo ciekawym, wykończona takim zamszem, alkantarą, ciężko to najwyżej stwierdzić. Bardzo miękka podsufitka, a także oczywiście szklany dach, który jest oczywiście otwierany. Przed oczami kierowcy także zmieścił się, zamiast takiego tabletu, który był wcześniej wsadzony tam głębiej, teraz mamy bardzo ładny ekran ciekłokrystaliczny, który pokazuje naprawdę dużo i naprawdę sporo można wyświetlić względem generacji poprzedniej. No dobra, zajrzyjmy sobie do tyłu. Bardzo fajnym elementem także w Range Roverze nowym Sporcie jest to, że klapki są wysuwane elektrycznie i chowają się razem oczywiście z całą bryłą nadwozia. Taki sympatyczny look, który kiedyś był tylko w Velarze. Dosyć szeroko otwierają się drzwi, tak jak w poprzedniku, i wejście tutaj oczywiście do tyłu jest także dosyć przyjemnym elementem, a z tyłu zmieniło się dosyć niewiele, szczerze powiedziawszy. Tutaj jest tak samo wygodniej i tak samo przyjemniej, jak było w poprzedniku, ale najważniejszym elementem, jaki został zmieniony, to na pewno zostały zmienione zagłówki, o których Wam narzekałem, jeśli chodzi o poprzednią generację. Tam były twarde, a tutaj już są naprawdę przyjemnie miękkie. Także widzę, że klimatyzacja powędrowała tutaj na podszybie, znaczy na górną część naszego sufitu, i tak to ogólnie. Z udogodnień tylnego rzędu siedzeń mamy także bardzo duży kapitański podłokietnik, tutaj oczywiście z miejscem na kubeczki, a także i takim ciekawym po prostu schoweczkiem. Czterostrefowa klimatyzacja pozostała i tutaj dosyć ciekawy, też taki przyjemny w dotyku plastik, który został zmieniony jednak względem poprzednika, i tak samo dużo ciekawych elementów materiałowych, i zobaczcie też, że ten system Meridian Sound jest ukryty właśnie za takim materiałowym elementem. Tutaj już macie normalną maskownicę. Klamka jest bardzo dużych rozmiarów, jeśli chodzi w ogóle o całość, jeśli chodzi o te drzwi, i to w większości tyle. Największą rewolucją w Range Roverze Sporcie nowym to jest na pewno tylna jego część. Kompletnie zmodernizowana klapa, a także ten cały pas tutaj zrobiony, a także i bardzo wypłaszczone reflektory, które już praktycznie nie wychodzą poza bryłę nadwozia. Ogólnie cały ten samochód został bardzo mocno ugładzony liniami i także tak jak kiedyś był taki dosyć mocno kanciasty, tak teraz jest bardzo mocno obły. Oczywiście nowy napis Range Rover Sport i praktycznie te nietypowe światła LEDowe, które tutaj podkreślają cały ten wizerunek, a także i zobaczcie sobie na dolną część, tutaj jednak prawdziwe końcówki wydechu pozostały. No to zajrzyjmy do bagażnika Range Rovera Sporta, czy tutaj coś się zmieniło względem poprzednika. Wygląda na to, że nie, że pojemność chyba pozostała nadal na sporej pojemności, czyli na tych chyba okolice 700 litrów, jak dobrze pamiętam z testu naszego Range Rovera, ale widzę już tutaj parę różnic. Po pierwsze, panel do sterowania oczywiście tylnym zawieszeniem został zmieniony. Wygląda troszeczkę tak jak panel z przodu odnośnie sterowania szybami, więc tutaj ten element został troszeczkę minimalnie zmieniony. Nadal ten bagażnik jest dosyć funkcjonalny, bo oczywiście siateczki i inne takie rzeczy, sporo takich elementów tutaj jest, a także i roleta jest przyjemnie na prowadnicy zrobiona i nie ma z nią żadnego problemu. Elementem, który się zmienił, który Wam pokazywałem poprzednio, to było miejsce na koło zapasowe i kompresor, który był tam ulokowany, bo było tutaj sporo miejsca. Teraz aktualnie mamy taki ciekawy organizer, troszeczkę niczym jak w Volvo. Macie tutaj oczywiście takie sprytne pasy, które służą Wam do umocowania jakiegoś bagażu czy jakiegoś elementu i ciekawie to naprawdę działa. 2 czerwone przyciski i składacie ten element. Wystarczy złapać tutaj za te 2 elementy i podnieść całą tutaj tą klapę do góry. I tutaj macie oczywiście jeszcze troszeczkę miejsca, zestaw naprawczy się zmieści oraz kable do ładowania, bo w najnowszych czasach oczywiście Range Rover Sport także został zelektryfikowany w formie plug-in hybrid electric vehicle, czyli PHEV'a. No tutaj troszeczkę miejsca jednak zostało zabrane, ale nadal jest sporo jednak tego miejsca. Zamykacie i możecie się cieszyć dalej swoim sporym bagażnikiem. Oczywiście takie jakieś haczyki na zakupy też także są. Oświetlenie pozostało na górze tak jak było, a także i klapa elektryczna. Mam wrażenie, że działa szybciej niż działała wcześniej.